Wyobraźcie sobie Tatry Zachodnie. Łagodne, zielone pagórki, przyjazne spacery, jest miło. Las, potok, ptaszki ćwierkają. No, chyba że wybierzesz się tu. Rochacze. 2 strome szczyty, przypominające wyglądem to, co można spotkać zazwyczaj w Tatrach Wysokich. Ekspozycja, przepaść, łańcuchy, no i tajemniczy koń, na widok którego niektórym miękną nogi. Jeden jest ostry, a drugi płaczliwy. No i już sama nazwa brzmi podejrzanie, ale i intrygująco. Więc tym razem postanowiłem przyjrzeć im się z bliska. Chociaż przyznam, że gdyby nazwy pisano przez U, to pewnie bym się nie wybrał. Cześć, z tej strony Mateusz. Witajcie w posępnej jeszcze Dolinie Rochackiej, ale to wszystko zmieni się za mniej więcej 20 minut o wschodzie słońca. Te klimatyczne, swoją drogą widoki, nie kłamią. Nim dotrę do najciekawszych fragmentów szlaku, czeka mnie górska klasyka, czyli marsz doliną. Wycieczkę rozpoczynam w Dolinie Rochackiej, już po słowackiej stronie Tatr Zachodnich. No i zaplanowałem sobie, że te rochacze odwiedzę w formie takiej ciekawej pętelki. Wejdę na nie przez Rakoń i Wołowiec, a zejdę doliną, która pewnie dobrze odzwierciedli mój nastrój. Według map czekało mnie niecałe 9 godzin przygody, 19 km marszu i około 1500 metrów w pionie. Dosyć leniwie rozpoczyna się ta dzisiejsza wycieczka, ale tam w tle widać w oddali jeden z moich dzisiejszych celów. Szczyty w Tatrach Zachodnich kojarzą się raczej z takimi łagodnymi, kopulastymi wzniesieniami, ale te, na które dzisiaj się wybieram, rochacze, ostry i płaczliwy, no bardziej wyglądem przypominają szczyty w Tatrach Wysokich. Więc nastawiam się na jakieś ciekawe emocje, no ale póki co taka trochę konieczność podejścia gdzieś tam wyżej, taką asfaltową drogą. Zacząłem na parkingu pod Spaloną, bardzo duży. Zostawiam też link w opisie tego filmu do wpisu na blogu. Tam będzie mapka, trochę więcej informacji praktycznych. No i minąłem też polanę Adam Cula, od nazwiska takiego pasterza z Orawy, który bardzo dawno temu miał tutaj właśnie szałas. No i jest dosyć rzeźko. Około 3-4 stopni chyba rano było, jak patrzyłem dobrze na termometr w samochodzie. Ale wreszcie robi się jasno, więc mam nadzieję, że za chwilę otoczenie nabierze trochę kolorów. No jest już ładnie. Tutaj w takim ciekawym okienku, w którym można sobie zdjęcie pamiątkowe zrobić, bardzo dobrze właśnie widać rochacze, po lewej ostry, po prawej płaczliwy. Wyglądają naprawdę ciekawie, zupełnie jak w Tatrach Wysokich. Początek wędrówki, jak widać, był wyjątkowo płaski. Idealny, żeby się rozgrzać przed tym, co czekało mnie tam właśnie wyżej. Bo po kilkunastu kolejnych minutach dreptania dotarłem do miejsca strategicznego. Miejsca, w którym w sezonie można władować w siebie jeszcze trochę kalorii przed podejściem, a widoki z ładnych stają się tymi zapierającymi dech w piersi. I to nie tylko za sprawą wysiłku. Gdzieś dodreptałem i to gdzieś, gdzie jest bardzo ładnie, bo pięknie widać w tle już rochacze. No i dotarłem w okolice rochackiego bufetu, zwanego też Tatliakową chatą, a mianem Tatliakowego jeziora określana jest też ta Czarna Młaka. No tak tłumacząc na nasz. Jan Tatliak, człowiek zasłużony dla tych stron, właśnie gorący orędownik budowy schroniska w tym miejscu, chociaż pierwsze istniało już pod koniec XIX wieku. A sprawcą tego był człowiek, którego tablicę mijałem wcześniej, Aleksius Demian. Ono spłonęło, później wzniesiono kolejne, które spalili Niemcy w czasie II wojny światowej. No i wzniesiono następnie duży budynek, taki na 100 osób. Coś takiego w zasadzie jak nasza Chochołowska pewnie też spłonął.
i został budynek tylko narciarni, taki piętrowy, ten, który po rozbudowie i modernizacji jest tutaj do dzisiaj i pełni rolę bufetu. Można w sezonie czegoś dobrego tutaj spróbować. Tam pięknie widać szczyty, na które będę się za chwilę wdrapywał. No i tutaj też można podjąć decyzję, od której strony to robić, bo można je przejść w obu kierunkach, od Ostrego do Płaczliwego albo odwrotnie. I tutaj jest skrzyżowanie szlaków. Ja przejdę od Ostrego, tego po lewej, do Płaczliwego, tego po prawej, wybierając zielony szlak na Zabratową Przełęcz i będę wracał tam później Smutną Doliną. Nie wiem, czy ma to jakieś duże znaczenie, bo jak patrzyłem na mapę, to Rochacz Ostry jest mniej więcej dokładnie w połowie całej tej wędrówki. Więc pod kątem jakichś takich taktycznych zagrań, że może podejście zmęczyć na początku czy coś, nie ma to większego znaczenia. Może jeżeli chodzi o przeszkody już tam na miejscu, no bo te szczyty nie tylko wyglądają jak wzniesienia wierzchołki w Tatrach Wysokich, ale pojawiają się tam trudności, jest ekspozycja, jakieś takie trudniejsze fragmenty. Tak więc na to liczę i lecę, bo teraz zrobi się już mocno pod górkę. Z takim ładnym widokiem rozpoczynam pierwsze podejścia. No i trochę trudno będzie się przestawić. Do tej pory równa, wygodna droga, a tu trzeba będzie płuca zagonić do roboty. Ale ścieżka też taka dosyć ciekawa się wydaje. Od razu jakoś tak cieplej, a w dodatku pokazują się bardzo fajne widoki, więc podchodzi się tak dosyć przyjemnie. Ten szlak też nie wyrywa jakoś tak strasznie mocno do góry, żeby tutaj umierać z zadyszki, więc tak sprawnie się drepta do góry. No aż człowiek chce się też obracać do siebie. Patrzcie tylko. Nie było mnie tutaj jeszcze nigdy wcześniej i za każdym razem jak się obrócę, to mam takie wow, ale to świetnie wygląda. W dodatku wokół tego szlaku jest tak dosyć bujno, pełno roślin, kwiatów, zwłaszcza ta wierzbówka kiprzyca bardzo fajnie wygląda. Także no, zapowiada się bardzo ciekawie. Pojawiło się w międzyczasie kilka takich bardziej męczących zakosów. Nie liczyłem, ile ich jest, bo jest ich dużo. No ale ogólnie to podejście mógłbym podsumować krótko. Jestem oczarowany. Niesamowicie ładnie. A w dole widać to jezioro, nad którym stałem, i rochacki bufet. No kawałek w pionie już zrobiłem. Dotarłem na przełęcz, nie było jakieś specjalnie męczące to podejście. No i teraz ruszam w kierunku Rakonia i Wołowca, tego wyższego. Tutaj tabliczka pokazuje, że do Wołowca godzina 10, a do Ostrego Rochacza 2,5. No i jak tak patrzę, to na oko rzeczywiście może tyle być. A tutaj po drugiej stronie grani pokazały się bardzo ładne widoki, między innymi na Beskidy. Zalega też jakieś morze mgieł w dolinach. Bardzo jest ładnie. Także chcę wykorzystać jeszcze fakt, że jest wcześnie, spokojnie, w miarę rzeźko. No i ruszam dalej. Kolejne podejścia przede mną. Całkiem nie najgorsze to podejście, a tam za moimi plecami rysuje się taki bardzo ładny duet, Babia Góra. To tam już na horyzoncie. No i tutaj bliżej Osobita, czyli taki ciekawy tatrzański szczyt, który sprawia wrażenie, jakby był już oderwany
od Tatr, właśnie taki zupełnie osamotniony. Dłuższe to podejście niż mi się wydawało, ale nie dziwi mnie to jakoś specjalnie. Zawsze podejścia są dłuższe niż się wydaje, ale rzeczywiście przede mną już chyba szczyt. No i znajdę się w takim bardzo ciekawym miejscu, bo pokaże się no już tak dobrze ta nasza polska część Tatr. Tutaj powoli pokazują się nieśmiało pojedyncze wierzchołki, ale tam będzie znacznie lepiej to widać. No i będzie można rzucić okiem na najwspanialszą dolinę całych Tatr, a może i świata. Tadam! Jestem na Rakoniu. Pierwszy szczyt, który dzisiaj zdobyłem, a ta dolina oczywiście wspaniała, o której wspominałem, to Dolina Chochołowska, którą widać już tam w dole. Jest też ten grzbiet, długi łupłas, którym można zejść tutaj w kierunku Grzesia i później na Polanę Chochołowską, bo na Rochacze można wybrać się też od polskiej strony. Tylko to jest wycieczka znacznie dłuższa i trochę trudniej sobie ją zaplanować w jakąś taką logiczną pętelkę, bo trzeba by pewnie schodzić do Doliny Rochackiej, no co byłoby bardzo męczące dodatkowo, albo po prostu przejść Rochacze i wrócić po śladach podejścia. Też to jest jakaś opcja. Już tutaj są bardzo ładne widoki. Nie powiem, że niespodziewanie, ale wyrósł przede mną wołowiec. Jest tam gdzieś Starorobociański, Jeżąbczy. Są też już wierzchołki w Tatrach Wysokich. One są pod słońcem, nie wiem czy będziecie to widzieć. No i też jest Kominiarski, taki w zasadzie strażnik Doliny Chochołowskiej. Bardzo ładnie wygląda. No i jak na złość, na tej tabliczce nie widzę, ile mi pozostało do Ostrego Rochacza. Ale raczej kalkuluję, że idę wolniej, no bo ja się dużo zatrzymuję, nagrywam sobie, więc to moje tempo nie jest jakieś takie przesadnie szybkie. Tam jest dalej Osobita, a tutaj ładnie pokazuje się też Bobrowiec i zawsze myliłem te dwa szczyty, jak gdzieś z daleka patrzyłem. No powiedzmy, że są podobne, powiedzmy. Krótka przerwa i ruszam dalej. No dobra, teraz już ostro na szczyt Wołowca, bezpośrednio do góry. A jeszcze minąłem taką ciekawą przełęcz Zawracie. Ona jest ciekawa o tyle, że wcześniej podchodziłem na przełęcz Zabrat przez by. Mamy przecież jeszcze w Tatrach, w grani rozdzielającej Dolinę Pięciu Stawów i Dolinę Gąsienicową, przełęcz Zawrat przez W, a tu przełęcz Zawracie. Takie luźne skojarzenie. Teraz do góry. Nowy Łowiec. Nie należy do najprzyjemniejszych to podejście. Sporo rumouszu skalnego, luźnych kamieni. No i widzę też są takie schody. To zapewne ma zapobiegać erozji. Trochę niewdzięcznie tak się podchodzi. Charówka, ale za to w pięknych okolicznościach przyrody. Bo jest niesamowicie ładnie. Zwłaszcza to Morze Mgieł tam w oddali robi wrażenie. No a z tej przełęczy do szczytu Wołowca pewnie jakieś niecałe 200 metrów podejścia, czyli kawał drogi. Lecę dalej. Podejście na Wołowiec to klasyczny górski test cierpliwości. Idziesz i patrzysz w górę, żeby zobaczyć, ile jeszcze zostało. Nogi zaczynają czuć zakwasy z przyszłości, ale każdy krok wynagradza panorama, bo ta, rozpościerająca się ze szczytu, jest naprawdę rewelacyjna. Niby tylko 2064 metry nad poziomem morza, ale to taki punkt widokowy premium. Wychodząc z Doliny Rochackiej, trzeba się jednak trochę napocić, żeby tu dotrzeć.
Nie mówiąc już o tych szaleńcach, którzy wchodzą tutaj wprost z Doliny Chochołowskiej. Widoki są świetne i idealnie podkreślają to, co było tak ciekawego w tej wędrówce. Gdzieś na horyzoncie malowały się Tatry Wysokie, ale wokół przede wszystkim klasyka Tatr Zachodnich. Łagodne kopuły i zielone doliny. Wzrok kierowałem jednak już w kierunku grani Rochaczy. Ostrej, poszarpanej, jakby zupełnie z innej bajki. Cała ta przygoda dopiero się rozkręcała. Powiem wam, że jestem fanem tych widoków. No rzeczywiście malownicze otoczenie, bo z jednej strony są... Miałem mówić, że stałem się fanem tych widoków, bo to prawda. Z jednej strony takie skaliste zbocza, z drugiej trawiaste, dużo zieleni. Wszystko komponuje się jeszcze z rochackimi stawami, z roślinnością. Są takie pojedyncze, jasne skały, a do tego jeszcze kozice. No niesamowicie malownicze jest. Pogoda dopisuje. No i wyobraźcie sobie też, że Wołowiec był pierwszym dwutysięcznikiem na trasie mojej dzisiejszej wędrówki, ale też pierwszym dwutysięcznikiem, jaki kiedykolwiek zdobyłem. Tak jest, te lata temu, to było dawno. Wybrałem się na taką klasyczną wycieczkę z Doliny Chochowskiej właśnie na Grzesia, Rakoń i Wołowiec. Bardzo ładna. Wycieczka tylko, że długa, męcząca. Ale kto ma kondycję, to polecam się zapoznać też z tą doliną. Zwłaszcza w czasie powrotu już, kiedy ma się trochę tych kilometrów w nogach. No i opuściłem ten Wołowiec. Zmierzam teraz w kierunku Przełęczy i w kierunku Ostrego Rochacza, który z tej perspektywy wygląda no tak dosyć groźnie. Zobaczę z bliska, co tam w rzeczywistości na mnie czeka. To jest dobre miejsce, żeby wam pokazać trasę, którą do tej pory pokonałem. Tam w dole jest rochacki bufet i ten staw, nad którym się kręciłem przez chwilę. Później wdrapywałem się na tamten grzbiet. Jest charakterystyczna Przełęcz, Zabrat, no i przez Rakoń i Wołowiec. Teraz schodzę tutaj sobie do Przełęczy. A co czeka mnie dalej? Ano dalej czeka mnie przejście właśnie przez Rochacze i później tą Doliną Smutną. Będę tutaj schodził sobie niżej, czyli w zasadzie takie koło zatoczę wokół tej Doliny Rochackiej. No, wydaje mi się, że całkiem ciekawa pętelka. Idę, bo jak widzicie, czeka mnie kolejne podejście. To zejście wyglądało gorzej niż w rzeczywistości się nim schodziło, bo mimo że sporo kruszyzny, no, ta przyczepność była całkiem niezła. A teraz do góry w stronę pierwszego z tych większych wyzwań dzisiaj, czyli Ostrego Rochacza. Te ściany robią wrażenie. No i gdzieś tam tą granią eksponowaną prowadzą te najtrudniejsze, najciekawsze, najbardziej emocjonujące przeszkody. Myślę, że z pół godziny, może 40 minut i będę tam na górze. Zejście z Wołowca rzeczywiście nie było złe, chociaż w takich miejscach to zawsze trochę test przyjaźni między mną a kolanami. Czas mijał natomiast świetnie. Sami zerknijcie. W końcu jednak ścieżka ostro wyrwała do góry, a ja zacząłem coraz częściej zadzierać głowę, zastanawiając się, gdzie te wszystkie trudności. Do tej pory zakosy, jakich w górach wiele, trochę luźnego podłoża, ale ogólnie szło się całkiem dobrze. Tam jeszcze oglądałem sobie jamnickie stawy, no ale widzę, że dotarłem do miejsca, gdzie zaczyna się taka lita skała. Jest trochę takich progów, jakieś ścianki króciutkie. To znak, że zbliżam się do tych najciekawszych fragmentów szlaku. Jest tutaj
trochę wydeptanych ścieżek. Czasami trzeba po prostu dobrze poszukać czerwonych oznaczeń. Tam prowadziła ścieżka dalej, a te oznaczenia tutaj już wprost na skały. No i cały czas na razie po takim głazowisku, jakaś ścianka, jakiś próg. Na razie jest ładnie, jest ciekawie, ale nie dzieje się tutaj jeszcze nic zbyt emocjonującego. Chwila, moment, myślę, że dosłownie kilka minut i to się zmieni. Teraz tam, do góry. Rzeźba jest tutaj naprawdę dobra, więc w zasadzie bez trudu można znaleźć jakieś stopnie, chwyty. Ale jeżeli ktoś miałby lęk wysokości, no to tutaj już robi się tak dosyć przestrzennie. No i szedłem sobie dalej spokojnie, a przez chwilę nawet myślałem, że może te łańcuchy to taka miejska legenda. W końcu jednak zobaczyłem to. No i wreszcie zrobiło się ciekawie. Ten pierwszy trawers ubezpieczony łańcuchem, rzeczywiście taki powietrzny. Jest tam trochę przestrzeni za plecami. Dobrze, że jest sucha skała. A teraz jeszcze tutaj idę teraz pod górę, też po takich płytach. No i tam pewnie będzie czekała na mnie najciekawsza, taka najbardziej znana przeszkoda na całej Grani Rochaczy. I jeżeli myślicie, że tamto miejsce było interesujące, no to już tylko kilka kroków dzieliło mnie od najciekawszego miejsca w czasie tej wędrówki. Konia, rochackiego konia, który wygląda tak. Rochacki koń rzeczywiście robi wrażenie. To jest ta przeszkoda uchodząca za najtrudniejszą na Grani Rochaczy, a przynajmniej taką najbardziej eksponowaną, bo rzeczywiście po obu stronach tej wąskiej grani no jest kilkusetmetrowa przepaść. Jest tutaj łańcuch. Można to miejsce pokonać po prostu tak normalnie, stawiając stopy na takich stopniach. Można się asekurować łańcuchem. Pewnie okrakiem też się da. W końcu to koń. Byle bezpiecznie przedostać się na drugą stronę. Ja jestem tak w połowie teraz. No rzeczywiście przestrzeń robi wrażenie, niesamowita. Z daleka jak się stoi tam przy wyjściu na tego konia, wydaje się, że tu tych stopni nie ma, że to jest taka goła płyta. Ale rzeczywiście topy tam spokojnie wchodzą. Wystarczy nie panikować, a w takim otoczeniu wiem, że niektórych to pewnie dopadnie. Tak więc no to jest to kolejny ze szlaków, gdzie nie można mieć lęku wysokości i trzeba mieć tę odporność na ekspozycję jednak. Uwagę na tych wszystkich ujęciach, które tu pokazywałem, że Rochacz Ostry jest szczytem takim dwuwierzchołkowym, w zasadzie takim rogatym, no to prawdopodobnie od tego nazwa też się wzięła. No i po przejściu konia rochackiego znalazłem się na tym pierwszym wierzchołku, a teraz takim spacerem w zasadzie idę sobie dalej. No i tutaj przede mną kolejna przeszkoda, taki dosyć długi kominek, taka ściana, widzę, że jest ubezpieczona też łańcuchem. Tak więc pora na mnie teraz. Teraz ja do góry. Całkiem fajny fragment, ale miejscami jest ta skała taka dosyć wypolerowana, więc trzeba uważać. Sailors passing on the street, are you ready for peace? No i jestem na drugim wierzchołku Rochacza Ostrego. Może zwróciliście uwagę, jak pokazywałem z doliny, taką charakterystyczną szczerbinę pomiędzy tymi dwoma wierzchołkami. No to przed chwilą właśnie tam byłem i stamtąd tym komikiem podchodziłem na ten drugi wierzchołek. Tutaj jest trochę więcej miejsca, więc myślę, że łatwiej sobie tutaj jakąś przerwę zorganizować. No i widoki są super. Jest Wołowiec, jest Rakoń, jest zejście do Rochackiej Doliny, to co już za mną. No i Rochacz płaczliwy i Dolina smutna. Moje nogi pewnie będą smutne na zejściu rzeczywiście. Ale na razie jeszcze pora się cieszyć, bo jeszcze jeden z wierzchołków przede mną. Forget bad memories and leave those hurting knees behind.
Bardzo ładne widoki. Tam gdzieś za plecami mam grań otargańców. Bardzo fajna wycieczka z jeżąbczym wierchem na czele. 2137 metrów nad poziomem morza. A tam jeden z takich bardziej okazałych masywów w Tatrach Zachodnich, czyli Baraniec. No a teraz widzę, trzeba będzie zacząć się obniżać w kierunku Rochackiej Przełęczy, czyli tej rozdzielającej oba szczyty. No a że nigdy mnie tu nie było, to sam nie wiem, czy coś mnie tutaj jeszcze będzie takiego ciekawego czekało. Many more will come, many more under the sun. Pack your finest suit. Tu wlazłem w coś takiego. Nie wiem, czy to należy do szlaku, czy nie należy. Zawsze, że tu obok biegnie taka wygodna, wydeptana ścieżka, a czasami te ścieżki są tak wydeptywane, żeby omijać jakieś trudności, więc skoro było, to tędy zlazłem. No i tu jest kolejna taka ścieżka, która sobie tam jakoś obchodzi te trudności, a oznaczenie szlaku jest tu. No ja się trzymam w sumie tego, co namalowane, po to tu przyszedłem, żeby trochę skały podotykać, więc nie chce mi się gdzieś tam uciekać na boki. No ale jak widać po tych takich emocjonujących momentach, na razie takie lawirowanie wśród kamieni, głazów, czasami się jakaś ścianka trafi. Nic takiego przesadnie trudnego. Ekspozycja no cały czas jest, ale już nie na takim poziomie jak tam, na tym rochackim koniu, bo tam no rzeczywiście, jak na warunki tatrzańskie, jest tak konkretnie. Mowa o szlakach. Grass is greener on this side. Are you ready for new? No i tutaj za mną kolejny taki prożek niewielki. Tak mniej więcej wygląda to schodzenie do Przełęczy teraz. Raz na jakiś czas coś takiego się pokaże. Trochę chodzenia po jakichś większych głazach. Cały czas jest lufiasto. W sumie tak przyjemnie, jeżeli ktoś lubi takie otoczenie. Many more will come, many more under the sun. A w tle za mną widać ten próg taki niewielki, ale tutaj dotarłem już do takiej dłuższej rysy. Ona jest ubezpieczona łańcuchem i też wygląda ciekawie. Keep it steady. We will be the confetti, and if we fail, we just To wygląda całkiem ciekawie. No i nie jest tak źle. Są stopnie, ale niektóre są wąskie i, co pewnie jak zwykle rozczaruje osoby o umiarkowanym wzroście, niektóre są od siebie dosyć mocno oddalone. Trzeba mieć albo zaufanie do stawiania stóp na takich wąskich stopniach, no albo trzeba się trochę nagimnastykować. No ale ja też nie jestem jakimś kolosem, a o gibkości to już w ogóle można zapomnieć i jakoś zszedłem. Dobra, do Przełęczy coraz bliżej. Rochacz Płaczliwy też już zdaje się być na wyciągnięcie ręki, co oznacza pewnie jakieś godziny 30 marszu. No jestem ciekaw, bo wydaje się taki odmienny charakterem od tego ostrego, więc trzeba to po prostu sprawdzić. Szlak się raczej nie zmienił, czyli jest wspaniały, widoki dopisują, a przeszkody te, do których zdążyłem się już przyzwyczaić, czyli przede wszystkim jakieś takie niewielkie progi skalne z bardzo dobrą rzeźbą. Powiem wam, że się zmęczyłem, a co jeszcze gorsze, boli mnie gardło, więc nie wiem, czy mi się jakaś choroba nie nakłada. A przede wszystkim wyjechałem dzisiaj o północy i jechałem tu 4,5 godziny prosto na parking, no i wydaje mi się, że zaczyna to ze mnie wychodzić. Niestety nie zabrałem kawy, ależ by ona pomogła na szczycie Rochacza Płaczliwego i właśnie teraz na niego podchodzę. Myślę, że tam zrobię sobie jakąś dłuższą przerwę. No jest, powiem wam, bardzo ładnie, bardzo mi się ten szlak podoba, bo jest taki różnorodny. Rzeczywiście to poranne podejście wyglądało inaczej, później wśród skał jest inaczej. Tam mogłem zobaczyć na polską stronę w kierunku Doliny Chochołowskiej. Tutaj mam Niżne Tatry. Cały czas gdzieś tam Rochacką Dolinę ze sobą dużo się zmienia. Dużo ciekawych nowych widoków wraz z tym, jak ta wycieczka się toczy. A to jeszcze nie koniec. Emocje rzeczywiście nieco przygasły na tym odcinku, ale nie zmieniło się jedno. Widoki cały czas dopisywały. Fragment ten jednak zmusił mnie do wysiłku nie tylko fizycznego, ale i intelektualnego. Czy szlakiem jest ta wydeptana ścieżka? Czy ten eksponowany fragment grani?
Czy to tędy? Nie jestem na 100% pewien, bo te czerwone oznaczenia są dosyć rzadko tutaj namalowane, a tych ścieżek wydeptanych jest sporo, więc jak już jakieś zobaczę oznaczenie, to oczywiście się go trzymam, ale jeżeli nie, no to tak idę, jak mi się wydaje, że jest dobrze, tak jak teren pozwala. Jednak tędy. Tam jest taki słaby ślad po farbie, no i wydaje mi się, że ten szlak trzyma się tutaj raczej ściśle grani, chociaż tam za moimi plecami jest też taka ścieżka, która obchodzi to miejsce. No ale sobie idę, skoro już tu przyjechałem, zerwałem noc, to idę tak, jak prowadzi ten szlak. Staram się nie omijać żadnych fajnych atrakcji. O, na przykład takich jak ta. Było to typowe wejście dla sztuki, bo tam wyszedłem, a tutaj niżej biegnie ta ścieżka, która to obchodzi, więc takie to... Idę, bo nigdy nie dotrę na ten wierzchołek. Dałem sobie więc spokój z nadmiernym myśleniem i skupiłem się na tym, co wychodziło mi najlepiej, na maszerowaniu. Zwłaszcza, że właśnie rozpoczynałem podejście na Rochacz Płaczliwy. No i jak się miało szybko okazać, mimo podobnej sylwetki, jego charakter jest już znacznie łagodniejszy. No i jeżeli chodzi o przeszkody w drodze na Rochacz Płaczliwy, to chyba tyle. Bo to zbocze przypomina już to, z czym mierzyłem się, no na przykład w drodze na Wołowiec. Tylko tutaj jest mimo wszystko podłoże bardziej niestabilne. Tam pięknie widać Niżne Tatry. Tam grań o targańców. Jest na blogu wpis. Filmu nie ma, bo wtedy jeszcze nie nagrywałem filmów. No a tam jest oczywiście piękne z tej perspektywy Rochacz Ostry. Wołowiec, Rakoń, to co odwiedzałem. Bardzo fajnie można sobie to prześledzić. Idę, pora na przerwę. Jest i szczyt. Nie tylko więc jest ładnie, ale to też oznacza, że dzisiaj wyżej już nie wejdę, bo Płaczliwy jest tym wyższym z Rochaczy. No i mówiłem wcześniej, że wycieczka jest różnorodna, przez to mi się podoba. No i tutaj otworzył się kolejny widok w kierunku innej doliny, tam Tatry Niżne. No a tutaj pokazuje się już dalsza część grani, bardzo ciekawej, bo Rochacze i dalszą część grani między innymi właśnie z 3 kopami, Chrubą Kopą, Banówką, niektórzy określają mianem Orlej Perci Tatr Zachodnich. Trochę na wyrost, co oznacza, że i tam dalej można się spodziewać bardzo ciekawych przeszkód. No i cały ten odcinek przypomina niekiedy właśnie takie szlaki bardziej w Tatrach Wysokich, zwłaszcza na 3 kopach i Banówce. Można się zetknąć naprawdę ze sporą ekspozycją, zwłaszcza na Banówce, jak się idzie zgodnie ze szlakiem. Jest trochę też trudniejszych momentów. No i chcąc przejść całą tę grań, też trzeba liczyć dobrych kilkanaście godzin, więc pod względem wysiłku pewnie porównywalne do Orlej Perci. Jeżeli chodzi o ekspozycję, no to pewnie Rochacki Koń, gdzieś tam jakiś fragment grani na Banówce i może 3 kopach. Powiedziałbym, że śmiało może stać w czołówce Orlej Perci, no ale tych trudności jest znacznie mniej, są łatwiejsze, więc takie porównanie, ale nie do końca. Mimo wszystko, jeżeli schodziliście sobie Tatry Polskie i nie byliście tutaj jeszcze i szukacie jakichś nowych celów, to naprawdę zachęcam, bo super są te szczyty. No a teraz przerwa. Po tej nocnej podróży brakowało mi w czasie przerwy jedynie kawy. Widoki i wrażenia zastępowały mi jednak skutecznie dawkę kofeiny i o senności nie było mowy. Tutaj też wycieczka zaczęła zataczać koło. Nie tylko to dosłowne, bo oczywiście najpierw czekało mnie jeszcze zejście w kierunku Smutnej Przełęczy i dalej powrót na parking. Ale też to w przenośni, bo po emocjach związanych z przejściem Ostrego Rochacza teren z każdym kolejnym krokiem zaczynał przypominać to, co najbardziej charakterystyczne w Tatrach Zachodnich. No dobrze, schodzę sobie już ze szczytu. Nie było tutaj po drodze nic takiego, czego nie spotkałbym tam wcześniej. Po tych pierwszych emocjonujących fragmentach w okolicach Rochackiego Konia i związanymi z tymi 2 kominkami. Później w zasadzie to już takie pokonywanie skalnych progów,
jakichś niewielkich uskoków, głazów, więc raczej sprawnie można się z tym uwinąć, chociaż oczywiście uważać trzeba. No i tam widać jeszcze tylko taki jeden garb, który się uroczo nazywa Nogawica. Tam będę musiał podejść, to będzie ostatnie podejście dzisiaj, a później już tylko w dół, ścieżką, która biegnie tam. Tam widać już moje zakosy sprowadzające do Doliny Smutnej. No i nie chcę mówić, że to chyba tyle, bo może tam zaraz wyrośnie jakiś łańcuch albo przepaść, ale zostawiłem już rochacz płaczliwy za sobą. No i w zasadzie to, czego się spodziewałem, czyli jakieś progi i tak dalej, i tak dalej. Nic przesadnie trudnego już tam później nie było. I tam za moimi plecami chyba jedna z ostatnich już przeszkód na szlaku. W zasadzie taki próg do przekroczenia, bo pewnie jak widzicie ścieżka po obu stronach się urywa nagle. No i trzeba przez tę skałę przejść. Tam za moimi plecami widać już Smutną Przełęcz, tam w dole Smutną Dolinę, no i pewnie i ja za chwilę będę smutny, w związku z tym, że powoli trzeba będzie kończyć tę wycieczkę. No ale rzeczywiście jest tutaj niezwykle malowniczo, w dodatku pogoda się udała super, jest pewnie około 20 stopni, nie jest za gorąco, delikatny wiatr. No i teraz chyba mogę to już powiedzieć, że wszystkie trudności za mną, bo nie podejrzewam, żeby tutaj tuż przed samą przełęczą coś było. Żebym tylko tego nie odwoływał. No i opuszczam właśnie przełęcz. Powoli moja wycieczka dobiega do końca. Z tej przełęczy można ruszyć dalej, w kierunku kolejnych przygód. Między innymi tym szlakiem, o którym wam mówiłem, przez Trzykopy, Panówkę, czy gdzie tam was nogi poniosą. Jak stanąłem na przełęczy i zerknąłem w stronę tych początkowych metrów podejścia, to sobie przypomniałem, jak tam jest syfiasty teren do podchodzenia, bo tam wszystko jedzie z pod nóg. A tutaj wygodny chodnik. No i mniej więcej 2,5 godziny czeka mnie jeszcze do drapania, ale już na parking, czyli tę ostatnią godzinę asfaltem. Więc tak myślę, że w miarę w rozsądnym czasie się uwinąłem. A teraz jeszcze sobie pooglądam oczywiście rochacze, bo z tej perspektywy no fajnie widać, gdzie tak naprawdę się było, jak ten szlak jest tak dosyć śmiało poprowadzony. Rzeczywiście z każdym krokiem jakoś tak bardziej smutno, zwłaszcza, że trzeba kończyć tę wycieczkę, która była niezwykle urozmaicona, mam wrażenie, bo zatoczyłem takie wielkie koło, co chwilę pokazywały się jakieś nowe krajobrazy, odsłaniała się jakaś dolina, było trochę roślinności, zieleni, były skały, no takie Tatry w pigułce. A Dolina Smutna nie jest smutna dlatego, że cierpią tutaj turyści na zejściu, tylko dlatego, że jest tutaj po prostu surowo. Dużo kamieni, piargów, skał, mało roślinności, no i dlatego jest taka smutna. Zawsze mam z tym problem, bo wiem, że to jest mocno subiektywne, ale wydaje mi się, że ten szlak przez rochacze można chyba wrzucić do takiego wspólnego worka ze szlakami typu Kościelec, Świnica, Zawrat. Oczywiście będą osoby, które będą naprzemiennie twierdziły, który z nich jest trudniejszy i łatwiejszy. To jest zupełnie normalne, ale myślę, że w tym worku znajdą się takie szczyty, gdzie jeżeli ktoś jest sprawny, ma górskie obycie, nie ma lęku wysokości, jest oswojony z ekspozycją, no to powinien sobie poradzić.
No tyle Wam mogę podpowiedzieć, że to jest mniej więcej ten sam worek trudności. W zasadzie nie ma ich tutaj dużo, bo one się kumulują w okolicach Rochacza Ostrego, ale ekspozycja jest tam naprawdę konkretna. No i to pod tym kątem, myślę, trzeba przede wszystkim kalkulować swoją wycieczkę, no bo jak człowieka złapie jakiś paraliż, panika, to można sobie problemów narobić, a jest tam po obu stronach gdzie spaść. Ja już teraz skupię się tylko na tym, żeby miarowo stawiać kroki, zejść na parking i dojechać na nocleg. Będę spał jak nieżywy po prostu. No a Wam, jeżeli się podobało, to dajcie znać w komentarzu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, jak już się wyśpię.